Lotnisko jest małe, nic tu specjalnie nie ma, ale przynajmniej wózki bagażowe są za darmo. Co w Europie już zdarza się coraz rzadziej. Mam akurat szczęście, bo do innych wypożyczalni, zwłaszcza do Europcara, jest kolejka, a do Thrifty nie. No, jest jeden pan, ale muszę zaczekać. No więc mam już nasze kluczyki, mam już nasze klucze. Samochód Toyota Fortuner. 5 dni następnych będziemy w nim spędzać na Gibb River Road. W zasadzie widać, jakie tu samochody się wypożycza, bo prawie wszystkie, nie ma prawie żadnych osobówek. To jest wszystko pick-upy, SUV-y i małe i duże, często duże. Także takimi rzeczami się tu jeździ w tych okolicach, Broome. Szukamy miejsca parkingowego numer 10. Zakupy przed podróżą, zapasy, woda, 60 litrów wody. To powinno nam starczyć na 6 dni dla 2 osób. Także idę to załadować do samochodu. Fertig, Abenteuer erwartet uns. We are going on this trip together. Christian had some doubts, but he decided to join me. I'm very happy and he's very happy. You look at him, how excited he is. This is excited face. Powiedzieć zapomniałem jeszcze, że będziemy jechać samochodem od Broome przez całą drogę Gibb River Road aż do miasta Kununurra i stamtąd nie będziemy już wracać samochodem. Auto zostaje tam, a my lecimy samolotem z powrotem do Broome i odbieramy naszego kampera przy lotnisku, także to jest takie trochę podróż hybrydowa. Please obey all traffic regulations. Aha! Fuck you! Nasza pierwsza przygoda, zatrzymaliśmy się w Derby i kupujemy krem na słońce dla Christiana, bo Christian zapomniał swojego skampera. Używał mojego przez całą podróż, dopiero wczoraj, po moich usilnych namowach, kupił sobie swój, no i go zostawił w kamperze. Także on chyba testuje granice mojej cierpliwości. Ja zresztą chyba też testuję granice jego cierpliwości. Tak się testujemy wzajemnie. So, Christian, are you seeing the really good, efficient, organic and cheap stuff? Where? Yeah, you found it? It's the same that you bought before? No. It's different. Okay, Just yes. but it's good. So much choice, I have no idea. Oh my god. And you thought it wouldn't be a good choice in Derby. Yeah, well, it's definitely more expensive. But It cannot be. Then By Broome? far, it cannot be as expensive as your, let's say, golden skin sunscreen that Yeah. you bought from Hawaii, Yes, exactly. which is very important Yeah, that it's not used. of course. Yeah, because there are so many occasions That's where when the it's sun really is good. shining and you Yeah. could not use it. The best sunscreen is the one you haven't used, man. Podjechaliśmy sobie tutaj, bo na mapie był jakiś napis Boa Prison Tree. Wygląda na to, że jest tu jakieś duże drzewo w tym Derby, to jest chyba główna atrakcja tego miasta. Duży baobab australijski, który już wam pokazywałem, także pójdziemy go obejrzeć. No, już to widzę, wygląda nieźle całkiem. Imponująco, nie widziałem jeszcze tak dużego tutaj. Wow.
To, co jest w Australii takie bardzo typowe i jest elementem życia i kultury, to jest tak zwany road train, czyli w wolnym tłumaczeniu pociąg szosowy. To są takie ciężarówki, które mają przypięte do głównego ciągnika. Mają przypięte do głównego ciągnika kilka naczep. Taki pociąg porusza się po drogach, transportując towary do bardzo odległych miejsc, w środku kontynentu, na wybrzeżu, gdziekolwiek. One podróżują przez bardzo olbrzymie odległości. Taka podróż zajmuje kilka dni często i kierowca odpoczywa na specjalnych parkingach. A taki pociąg drogowy, dlaczego to się tak nazywa? Bo on może mieć nawet 60 metrów długości. Mieliśmy raz taki. I kierowcy, którzy nim jeżdżą, mają często z tyłu tabliczkę: uważaj, zanim mnie wyprzedzisz, mam 60 metrów długości. I to są takie monstra po prostu. Tu w Australii nie ma bardzo rozwiniętej sieci pociągów towarowych i dlatego właśnie takie monstra są na drogach spotykane. To jest dosyć niesamowite, jak się to wyprzedza, bo to trwa naprawdę i trwa, ale no, drogi też mają bardzo długie, puste odcinki tutaj, zwłaszcza w niezamieszkanych terenach, na wsi, których tu jest bardzo dużo, więc no, wyprzedzanie nie jest aż tak trudne takiego czegoś, ale faktycznie jak popatrzycie na to, to jest niesamowicie długie. I zaczynamy przygodę na Gibb River Road. Widzę, że wszystkie przeprawy, wszystkie miejsca wskazane na tablicy są otwarte. Wszystko jest na zielono. Droga na razie ma asfalt i jedziemy do naszego pierwszego kempingu. Bandingan Camping. Mamy jakieś 1,5 godziny drogi przed sobą. No, może 2. Wjechaliśmy na wreszcie gruntową drogę, Gibb Road. Nareszcie się zaczęła jakaś przygoda. Pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy, to były skaczące kangury przez drogę, ale nie udało się sfilmować, były w oddali, ale no tu po prostu już jest trochę dzicz. Mamy tutaj kartkę do rejestracji. Przyjechaliśmy na kemping. Pierwszy nasz nocleg na Gibb River Road. Jest to wspaniały, jakaś taka ściana, kanion, wąwóz. No i co? Będziemy wypełniać, bo tylko jedna kartka do wypełnienia została. Taka jedna koperta, którą możemy tu gdzieś wrzucić. Ale mają też tutaj taki automat, jeśli chce zapłacić, to można zapłacić. I ogólnie całkiem spoko jest to zorganizowane. Mają nawet Wi-Fi podobno, także spróbujemy zaraz się połączyć. Udało mi się w tajemnicy tutaj wcisnąć jakiś jeden mały lot dronem. Poszedłem w krzaki, bo tutaj nie wolno latać dronami. No ale są ludzie, są dzieci na rowerkach dziecinnych, są grille, wszystko się pali, ktoś ma muzykę. Także ogólnie no, jest piękny wąwóz, którego w ogóle się nie spodziewasz, jak jedziesz przez tą trawiastą, przez tą sawannę, przez ten burz i nagle wyrasta taki wielki wąwóz i to wygląda niesamowicie. Ta rzeka, która tam jest, też jest świetna w dole. Możemy to jutro spróbować zobaczyć osobiście, natomiast no, polatałem na razie dronem i jest fajnie. No teraz trzeba rozbić namiot i przygotować się do jakiejś kolacji.
Thank you. We are drinking whiskey from the bottle because we are in the car. Christian is sleeping in the car. And I'm... Well, in a let's say tent. I stay in the car. Yeah, he's staying in the car. He doesn't know if he's gonna be sleeping. I hope he does. Everybody was making barbecue, making us very jealous. We came with only some cans of spaghetti bolognese to be heated on our engine, if we can. We had bread, right? And we have bread, and we had some garlic spread, which was very nice, but it's gone now. We drink from the bottle because we have no glasses with us. That is the sad truth. But we have those bowls. We could use that. Like the Japanese. Noc minęła spokojnie, namiot mamy już złożony, samochód spakowany. I teraz trzeba się chyba wybrać na jakiś trekking. Noc była spoko. Słyszałem tylko wycie psów dingo parę razy. No teraz wokół nas trochę w krzakach coś szeleści, jakieś kangurybki małe przebiegają, ale jest poza tym bardzo spoko. Głównie słychać jakieś odgłosy silników i ludzie powoli się pakują. Nie wziąłem wczoraj prysznica i to był błąd, bo woda jest podgrzewana słońcem, więc dzisiaj będzie zimna, więc odpuszczam sobie prysznic i wezmę go wieczorem. Idziemy teraz na jakiś trekking. Tutaj na Gibb River Road, Windjana Gorge, wąwóz Windjana. Pokazują, że tu dużo jest jakichś zwierzaków różnych, węży i innych cudów, na które trzeba uważać, pytony, krokodyle. No ale jest taka zimowa pora, może ich nie spotkamy. Poza tym jest pełno czerwonego kurzu, który jest bardzo wkurzający. No pun intended. Is that a crocodile? No więc spotkaliśmy właśnie nasze pierwsze krokodyle. To są krokodyle słodkowodne, tak zwane freshies, więc nie są bardzo niebezpieczne. Trzeba się bać tych słonowodnych, które żyją w ujściach rzek przy oceanie. Salties, one są dużo większe i bardzo agresywne. If he gets eaten by a crocodile, I take his drone. It is starting to get hot, so we are undressing, stripping down the unnecessary elements of the rocket. So we are here on a really big rock that some Australian hikers recommended. What do you think? Christian is not impressed by the size of the rock. I have a bigger rock at home. Yeah? In my garage.
But the view over the river and the gorge is nice. I think we can end our unofficial trail here, I guess. No? It's official. It's official? It's just the second level. You wanna go on or? No. Okay. No przeszliśmy kawałek, jesteśmy na takiej wielkiej skale. Mój aparat się wzbogacił o parę liści po seansie w krzakach. Ale ogólnie no jest to przyjemny widok tutaj. No więc trafiliśmy na tą skałę takim nieoficjalnym szlakiem. Można tym szlakiem pójść, jak już kończy się normalny szlak. I potem się idzie trochę przez krzaki i trochę się gubi ścieżka, ale ogólnie dochodzi się do tej wielkiej skały. Zdaje się, że ludzie to robią. No oficjalnie park tego nie zaleca, ale chyba nikt się nie przejmuje. Wszędzie widać ślady stóp, więc tak jakbyście chcieli kontynuować wzdłuż brzegu wąwozu ten szlak, to można to zrobić nieoficjalnie. Spotkaliśmy krokodylka tutaj. Nie wiem, czy go widać. Chyba go widać. Tam sobie stoi. I nie chcemy przejść dalej, no bo to trochę szkoda. Nie wiadomo, co on zrobi tutaj. Więc chyba wycofamy się. Jak to się mówi, rzeka należy do ciebie, kolego. Yeah, the river is his, I think. Yeah, he's definitely taking an interest in us, just moving a little bit, or maybe he's just suntanning, just so, you know, he can get an even tan on all sides of his body. Idziemy teraz taką ścieżką, chyba już jest dobra ścieżka, jest trochę przez krzaki, trochę tutaj jest wąsko, czasem się gubi, góra, dół, trochę się pocimy, jakieś drzewa, ale powiem wam, że zacząłem patrzeć na te sprawy inaczej, bo wiem, że tutaj w zaroślach, w tych suchych krzakach nie będzie krokodyla. I to jest główna zaleta tej ścieżki. Przejeżdżamy przez naszą pierwszą rzekę, strumień. Czy w zasadzie przejeżdżamy przez nią drugi raz, ale zaraz wytłumaczę dlaczego. So we are driving the same section that we already drove today, 100 and something kilometers, because It is so nice. it is so nice. It's so dusty and beautiful. You can see visibility is nearly perfect. You can almost see the next car. So yeah, the road we chosen was not the correct road.
and having no downloaded maps to the phone does not help because there's no cell reception. So we have to backtrack a little bit, but we should still enjoy the views. And Christian is managing very nicely as a driver, so do you need me to take over by any chance? Because I can actually. If you want to. Yeah, why not? Let's do it, yeah. Okay. And once again, we are on the correct way to Gibb River Road. Or on the Gibb River Road itself, I don't know. Okay, let's go. Only 3 hours lost. Niestety nie dojechaliśmy tak daleko, jak mieliśmy dzisiaj, do Drysdale River Station. Dojechaliśmy dopiero do Mount Barnett Roadhouse, tutaj po drodze. Niestety jest tylko do 16. Jak widać, wygląda jak po prostu z horroru. Klimat, ta muzyka urywana jeszcze. To jest taki zajazd do stacji, gdzie mieliśmy spać dzisiaj. Jeszcze brakuje nam ponad 2 godziny. Więc moglibyśmy to zrobić, ale nie wiem, czy Christian będzie chciał, pewnie nie. No zobaczymy. Trochę nam się plan posypał przez to zgubienie drogi. Tu nic nie ma. Christian myślał, że będą pokoje, bo chyba mu się niewygodnie śpi w bagażniku. A ja śpię w namiocie, on śpi w bagażniku, tak a propos, ale wygląda na to, że pokoi żadnych tutaj nie będzie. Słuchajcie, no komedia w 3 aktach po prostu. Jesteśmy tutaj w takim miejscu Mount Barnett Roadhouse i to jest zajebiste miejsce, bo tu jest internet, to znaczy jest zasięg 4G Telstra, sieci, którą my mamy. Nie było przez 24 godziny netu, to już się ma symptomy odstawienia po prostu, ale głównie telefon się załącza, to dostaje się 100 maili, 100 wiadomości od znajomych, plus jakieś zaległe sprawy, tu trzeba załatwić, tu zapłacić, płatność nie przeszła, bank dzwoni, no jest burdel. Ogólnie chodzi o to, że pomyliliśmy drogę, odłożyliśmy 3 godziny dzisiaj i jesteśmy tutaj, gdzie mieliśmy w zasadzie być na obiad późny, a dalej jechać na Drysdale River Station na noc. Droga jest ogólnie bardzo dobra. Jest miejscami żwirowa, bardzo duże porcje są żwirowe, natomiast są też duże porcje asfaltowe. Jest bardziej górzysta dużo niż myślałem. Jest dużo, nie jest tak po prostu płasko bush jak zwykle tutaj, tylko są górki, doliny, bardzo ładne serpentynki. Są duże sekcje asfaltowe też, które są fajne. Niestety wyłażą krowy na drogę. I trzeba uważać, i kangury. Jak się jedzie po tych żwirowych rzeczach, żwirowych porcjach, to jest bardzo duży problem, jak ktoś jedzie przed nami, bo kurzy bardzo mocno. Są tu wszędzie znaki, nie jedź za szybko, żeby nie kurzyć, na kempingach zwłaszcza, no ale nie wszyscy się do tego stosują, ludzie jadą szybko. Jak się jedzie za kimś, to jedyna rada, żeby go wyprzedzić, jechać jeszcze szybciej. Tylko problem jest taki, że jak kurz leci mu z opon w naszą szybę, to nic nie widać, co jest przed nami na drugim pasie. Więc paradoksalnie najłatwiej się wyprzedza na zakrętach, bo ten kurz idzie w linii prostej, jak się zakręt otwiera, to otwiera się widoczność, też te zakręty są łagodne, więc tu się wyprzedza na zakrętach, to jest takie śmieszne. Ta żwirowa droga jest taka, że da się po niej szybko jechać, my jedziemy 190, zależy, raz przejeżdżaliśmy jakiś potok, oczywiście są wyboje, ale ogólnie on jest bardzo dobra. Asfaltowa jest nowiutka, bo oni ją też stopniowo naprawiają, stopniowo ją modernizują, to jest turystyczna droga jednak. No, po drodze widzieliśmy jakiś skręt na cocktail bar, 50 km i paręnaście tablic było. Mount Hart Refuge, Uncle Johnny's Cocktail Bar, czy tam Uncle Tony. No, niesamowita sprawa, no nie mamy na to czasu. Są różne wąwozy, są różne widoki po drodze, no nie mamy w tej chwili na to czasu. Jutro jedziemy do Mitchell Falls, także będziemy teraz jechać w ciemności niestety.
Tutaj mieliśmy nadzieję na obiad, niestety jest za późno, o 16 to wszystko zamknęli. Tu leciała taka upiorna muzyczka z głośnika jeszcze jak tu przyjechałem, teraz już nie leci. Jest tu tylko jeden kamper samotny z jakimiś Izraelczykami w środku i zaraz się zwijamy. Udało mi się zauploadować tu odcinek na YouTube, to jest w ogóle zajebiste. Także odcinek numer 3, który już oglądaliście, był zauploadowany właśnie tutaj, z danych komórkowych. Nawet stacja benzynowa jest tutaj, ale co się zwykle nie zdarza, pompy nie mają żadnego automatu do płatności kartą, więc nie zatankowalibyśmy nawet. Mamy szczęście, że 70 km wcześniej był jakiś otwarty jeszcze Roadhouse i tam, co prawda, na półkach było tylko szampon i paczka chipsów, nic tam nie było, ale była stacja benzynowa i był ktoś za ladą i nas obsłużył, także zatankowałem. Zasada jest taka, że tu tankuje się do pełna wtedy, kiedy można, bo nie wiadomo, kiedy będzie można dalej. Także tak to wygląda. No, jazda w tym kurzu jest trochę ekstremalna. Dzisiaj mijaliśmy Road Train też, to znaczy jechał przed nami, więc wyprzedzić go to była masakra. W momencie kierowca się może zorientuje i grzecznie zjedzie i stanie i wtedy można go wyprzedzić. Inaczej to można za taką ciężarówką, za takim tirem to jechać godzinami, bo w tym kurzu po prostu nie widać, jak się wyprzedza. Uchwyciłem tego troszkę na kamerze, tego kurzu, no nie wiem, czy będzie widać. GoPro się bardzo szybko na masce zakurza i potem już nic nie widać, prawdopodobnie w obiektywie. Trzeba zobaczyć, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej lecimy dalej, kochani, i no, mamy tutaj nasze posiłki, nasze banany, nasz suchy chleb, nasze spaghetti, które jest w puszkach, którego nie podgrzejemy sobie dziś nigdzie. No ale przygoda jest i widełki są naprawdę piękne, także lecimy dalej. Jutro wam trochę pokażę, jak wyglądał nasz prowiant. No więc nie przejechaliśmy jeszcze 200 metrów od Roadhouse'u, a już kurwa trafiliśmy na jakąś rzekę. I to zobaczcie, tam pokazują, że jest metr głębokości. Na szczęście tutaj po drugiej stronie jest płycej. I nawet specjalnie zdjąłem buty i przeszedłem przez całą długość i jest, jak się pojedzie przy tamtym drzewie po prawej stronie, to przy tamtym drzewie, jak się pojedzie po prawej stronie, to powinno być ok. Zmieniła się koncepcja, jednak jedziemy po lewej stronie, bo tam Christian się boi, że nas zmyje prąd, jak pojedziemy po prawej, także jedziemy po lewej. Wlazłem do tej wody z czołówką, mając nadzieję, że tam nie ma krokodyla jakiegoś, który się czai. No crocodiles. If there are some, you will get on YouTube. We can go now, Christian. Are you excited? Yeah. Fuck yeah. Okay, let's go. Dzień dobry. No więc dziś jesteśmy na trochę nieprzewidzianym obozowisku. Jest to takie w zasadzie pole, które znaleźliśmy po przeprawie przez kolejną rzekę. Ale jest tu parę kamperów, nawet. Nie jest tu tak pusto, no bo to jest takie jedyne pole przy drodze tu w okolicy, że była otwarta przestrzeń, można się rozbić, zaparkować. Droga jest ogólnie otoczona buszem, trawami, drzewami, więc nie ma takich możliwości. I to już tłumaczę, dlaczego tu jesteśmy. Wczoraj trochę pogubiliśmy drogę, jak już mówiłem. Musieliśmy nawracać się, 3 godziny stracone, no i jak dojechaliśmy do Mount Barnett Roadhouse, to już było troszeczkę późno. Było ciemno, skorzystaliśmy z internetu, zauploadowaliśmy filmik, no i pojechaliśmy dalej. Niestety zaraz za Mount Roadhouse była przeprawa przez rzekę, trochę nam to zajęło, żeby sprawdzić, jak jest głęboka, a zaraz potem uderzyliśmy w krowę, która sobie weszła na pobocze, w zasadzie weszła na drogę. No i mamy tutaj rezultat taki, że
Jest tu trochę skasowany samochód z lewej strony. O. Reflektor. Parę nieco po drugiej stronie. Tutaj, o. Tak. O. No i zatrzymaliśmy się tutaj, no bo już troszeczkę było ciężko jechać dalej, już było późno, byliśmy zmęczeni. No w tej chwili musimy jechać dalej, zobaczyć jak samochód będzie się sprawował. Światła działają, oba, natomiast to lewe jest troszeczkę dziurawe, klosz jest trochę dziurawy. Boimy się, że przy następnej głębokiej przeprawie przez rzekę może się zalać. Zobaczymy, może to się nie stanie. Boimy się też, że kurz może dobić to światło, którego jest tu bardzo dużo, jak wiecie. Więc zdecydowaliśmy się, że resztę trasy już będziemy pokonywać w warunkach dziennych. Oprócz bezpieczeństwa, no jeszcze jest to kwestia tego reflektora, no i zderzaka, który jest ciut odczepiony z lewej strony. Na drodze są ogromne wibracje, cały czas się podskakuje, są takie zmarszczki na drodze, pofałdowania, więc jest możliwe, że po prostu ten zderzak mógłby się odczepić. Zobaczymy, czy przy jakimś zajeździe, który tu będzie, powiedzmy za 2 godziny, może będą mieli kawałek sznurka i poratują nas, żeby troszeczkę ten zderzak ustabilizować. No tak czy inaczej, jesteśmy trochę zmęczeni, bo wczoraj dzień był długi, a dzisiaj mamy jeszcze kolejne 4-5 godzin do Mitchell Falls. Ta droga się okazuje dosyć większym wyzwaniem niż myśleliśmy. Pokażę wam jeszcze może, jak tutaj wygląda nasz nocleg. Tu jestem ja w namiocie. O. Tak, natomiast Christian śpi w samochodzie. I zaraz spróbujemy zobaczyć, czy już śpi. Może go obudzimy, może nie. Good morning. Good morning. How'd you sleep? No, not at all. Not at all? No. Why? Why? Because it's uncomfortable, because I hate it to smell me. I hate it to not take a shower. Oh yeah. It is. Okay. I hate it to be in my same underpants as yesterday. Yeah. A jest tu sporo kamperów, sporo przy rzece jeszcze stoi samochodów, przyczep kempingowych, ale jeszcze nikt nie wstał, a my już ruszamy w dalszą drogę, także będzie trzeba uważać na zderzak, uważać, żeby światła nie odpadły, no i uważać na kolejne krowy, także sytuacja staje się coraz bardziej napięta, ale damy radę. Będziemy musieli też spróbować jakoś ten zderzak przytwierdzić, jak się znajdzie jakiś kawałek sznurka w jakimś przydrożnym zajeździe. Zobaczymy, co będzie. Dojechaliśmy do Drysdale River Station. Zobaczcie, jakie mają urocze wysypisko śmieci, plus jest tu jakaś antena chyba do internetu. Faktycznie jest jakiś zasięg, więc zaraz napiszę parę wiadomości. No jest wysypisko i antena. Strasznie śmieszne. Idziemy teraz spróbować coś zjeść. Christian zdecydował się zostać tu na noc w Drysdale Station, a ja lecę dalej do Mitchell Falls, tam się rozbiję i wrócę. So, how's the room? Perfect. It has a bed. It has a bed. You missed the bed, huh? No, pokój wygląda na fajny. Nie ma łazienki, kosztuje $200, no 130 euro, no okej, ale jesteśmy na zadupiu, więc co tu zrobić, nie? Jest wentylator, jest tu dużo innych domków, także roślinność. Jest jakaś knajpa, może będzie mógł nawet coś zjeść. No a ja, jako się rzekło, lecę dalej, bo po prostu czas mnie trochę nagli, jeszcze będę musiał zrobić trek tam do wodospadu. Także będzie się działo. So you gonna enjoy your time here?
Oh, I will. Regenerate yourself a little? Oh, I will. That's good. It's good to hear. You do absolutely nothing until I return. I will fly drone. I will. No drones, nothing. Just rest. Yeah. No, niestety się rozstajemy, ja lecę dalej, czas w drogę. Są jakieś paje gorące tutaj na stacji, które się przygrzewają. Właśnie chyba się skończyły przygrzewać, także idę je ogarnąć. Like the keys. Thank you. No worries. Yeah, I have Enjoy. Thank you. Okay. Bye. Now you can go.